Pakistan z powierzchnią blisko 900 tysięcy km² i populacją przekraczającą 250 miliarda jest piątym najludniejszym krajem świata. To także jedno z największych państw muzułmańskich. Ponad 96% jego obywateli wyznaje islam. Jego strategiczne położenie na styku Azji Południowej, Środkowej i Bliskiego Wschodu oraz liczna armia sprawiają, że odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa całego regionu. Gospodarka Pakistanu wygenerowała w ubiegłym roku PKB na poziomie prawie 375 miliardów dolarów, co plasuje ją na 43. miejscu na świecie. Budżet obronny w tym okresie wyniósł z kolei około 7 miliardów 600 milionów dolarów i stanowiło to wzrost o ponad 14% w porównaniu do poprzedniego roku. Siły zbrojne Pakistanu, pomimo braku obowiązkowej służby wojskowej, należą do jednych z największych w regionie. Liczba czynnych żołnierzy wynosi 660 tysięcy, z czego 27 tysięcy to operatorzy sił specjalnych. Dodatkową siłę tworzą aktywni członkowie organizacji paramilitarnych w liczbie blisko 300 tysięcy oraz ponad 500 000 rezerwy. Pakistańscy żołnierze to siły sprawdzone w boju. Wojsko uczestniczyło w 4 wojnach z Indiami, w tym w intensywnych starciach podczas konfliktu w Kargilu, gdzie walczono w ekstremalnych, wysokogórskich warunkach. Na przestrzeni ostatnich 2 dekad armia prowadziła także liczne operacje antyterrorystyczne na własnym terytorium, zwalczając talibów i ugrupowania ekstremistyczne w trudnym terenie przy granicy z Afganistanem. Dodatkowo pakistańskie siły specjalne, jak Special Service Group, zdobyły reputację jednych z najlepiej wyszkolonych w regionie. Ich doświadczenie bojowe uzupełniają misje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych w niestabilnych krajach Afryki, gdzie regularnie działali w warunkach realnego zagrożenia. W skład lądowego uzbrojenia Pakistanu wchodzi niemal 2700 czołgów, ponad 180 niszczycieli czołgów, blisko 900 pojazdów wielozadaniowych oraz około 750 pojazdów logistycznych i wsparcia. Armia nie dysponuje bojowymi wozami piechoty na rzecz transporterów opancerzonych, których liczba przekracza 3900. Wśród artylerii wyróżnia się 1700 dział holowanych oraz ponad 600 jednostek samobieżnych. Poza tym około 160 wieloprowadnicowych systemów rakietowych, blisko 2000 zestawów artyleryjsko-rakietowych oraz więcej niż 450 rakietowych wyrzutni przeciwlotniczych. Współczesne pakistańskie wojska pancerne obejmują mieszankę bojowych pojazdów gąsienicowych i kołowych. Trzon dywizji pancernych nadal stanowi przestarzały sprzęt z czasów sowieckich, często z chińskimi oznaczeniami. Jednak podejmowane są intensywne działania, by unowocześnić flotę pierwszej i drugiej generacji poprzez modernizację lub całkowitą wymianę na nowsze konstrukcje chińskie. Pakistan w powietrzu ma do dyspozycji niemal 560 samolotów bojowych, blisko 70 transportowych, 540 szkoleniowych oraz 16 specjalnego przeznaczenia. Posiada również 11 samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli oraz 4 latające tankowce. Wśród śmigłowców znajduje się 45 maszyn szturmowych oraz ponad 300 pełniących inne zadania. Współczesne pakistańskie siły powietrzne opierają się na mieszance samolotów i śmigłowców pochodzących od różnych globalnych producentów z naciskiem na działania bojowe i bezpośrednie ataki. Rodzimy przemysł rozpoczął produkcję maszyn chińskiego pochodzenia, w tym lekkiego wielozadaniowego myśliwca JF-17. Do sił powietrznych dołącza również chiński myśliwiec J-10. Lotnictwo dysponuje także amerykańskimi F-16 Fighting Falcon w różnych wersjach, w tym Block 52+. Na uzbrojeniu pozostają także 3 starsze typy maszyn bojowych: francuskie Dassault Mirage 3 i Dassault Mirage 5 oraz chiński przechwytujący F-7. Pakistańskie siły morskie dysponują 8 okrętami podwodnymi, 9 fregatami, 5 korwetami, około 30 patrolowcami, 8 okrętami desantowymi, 5 okrętami walki przeciwminowej oraz ponad 10 jednostkami logistycznymi i wsparcia. Nowoczesna marynarka Pakistanu ma umiarkowaną wielkość i możliwości w porównaniu do regionalnego rywala – Indii. Trzon floty stanowią 2 klasy stosunkowo nowoczesnych fregat rakietowych, wspierane przez starzejące się siły podwodne.
Uzupełnieniem są korwety, szybkie jednostki uderzeniowe oraz okręty pomocnicze, co przekłada się na bardziej defensywne podejście do działań morskich. Według oficjalnych danych Pakistan ma na wyposażeniu około 300 bezzałogowców, w tym prawie 170 jednostek bojowych, 130 dronów rozpoznawczych oraz uzbrojony pojazd lądowy. Liczba ta jednak może być dużo wyższa, jak podaje The Economic Times, podczas operacji Sindur 7 maja i w kolejnych dniach ponad 600 dronów wystrzelonych przez Pakistan zostało zniszczonych wzdłuż zachodnich granic. Ponadto serwis Kufa informuje, że Islamabad od kilku lat intensywnie rozwija program amunicji krążącej, co może świadczyć o tym, że wojsko jest prawdopodobnie w ich posiadaniu. Pakistańskie siły dronowe składają się z konstrukcji krajowych i zagranicznych, w dużej mierze opracowanych przez lokalny przemysł obronny oraz sojusznicze Chiny. Wyróżnia się tu liczba chińskich dronów uderzeniowych Wing Lung, wykorzystywanych obok tureckich maszyn typu Anka. Równowagę zapewniają modele do rozpoznania i działań zwiadowczo-uderzeniowych. Pakistan dysponuje co najmniej 170 głowicami jądrowymi i pod względem ich ilości jest na niemal równi z Indiami. Choć Islamabad nie posiada pełnej triady nuklearnej, ma zdolność do odpalenia głowic zarówno z lądu, jak i powietrza. W skład arsenału lądowego wchodzą pociski balistyczne krótkiego i średniego zasięgu, m.in. Gauri czy Shahin. Ich ładunki mają siłę od kilkunastu do 35 kiloton i są dostosowane do różnych scenariuszy, od uderzeń taktycznych po strategiczne. Pakistańskie wojsko rozwija także pociski manewrujące Babur o zasięgu do 700 km oraz ich wersje morskie, choć nie ma pewności co do ich operacyjności. W zakresie sił powietrznych głowice nuklearne mogą być przenoszone przez samoloty Thunder, Dassault Mirage i F-16. Szacuje się, że w Pakistanie funkcjonuje 1 lub 2 eskadry przeznaczone do realizacji ataków nuklearnych. W ciągu ostatniej dekady import uzbrojenia do Pakistanu wzrósł o ponad 60%, szczególnie w zakresie samolotów bojowych i okrętów wojennych. Obecnie państwo jest 5. największym importerem broni na świecie. Od lat 90. głównym dostawcą pakistańskiego uzbrojenia pozostają Chiny. Państwowy przemysł zbrojeniowy Pakistanu opiera się na kilku kluczowych podmiotach. Największym producentem jest Pakistan Ordnance Factories, wytwarzający broń strzelecką, amunicję, materiały wybuchowe i sprzęt zgodny ze standardami NATO. Heavy Industries Taxila specjalizuje się w produkcji i modernizacji wozów bojowych. Global Industrial and Defense Solutions dostarcza zintegrowane rozwiązania dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych, w tym systemy bezzałogowe. Natomiast National Engineering and Scientific Commission odpowiada za projektowanie zaawansowanych technologicznie systemów rakietowych, balistycznych i manewrujących, stanowiących trzon pakistańskiego systemu odstraszania. Pakistański sektor produkcji amunicji artyleryjskiej mierzy się jednak z poważnymi problemami. W ostatnich latach kraj znacząco zwiększył eksport pocisków kalibru 155 mm, np. do Ukrainy, co spowodowało uszczuplenie krajowych zapasów. Według szacunków wystarczyłyby one obecnie jedynie na 4 dni intensywnego konfliktu zbrojnego. Pakistan Ordnance Factories, główny producent tej amunicji, zmaga się z przestarzałą infrastrukturą oraz ograniczoną wydajnością. Aby poprawić sytuację, w ubiegłym roku zawarto porozumienie z turecką firmą Repkon na budowę nowej linii produkcyjnej. Nowy zakład ma wytwarzać do 120 000 pocisków rocznie oraz posiadać możliwość napełniania ich materiałem wybuchowym i montażu laserowych systemów naprowadzania.